Nowy domek dla mojej Gieni. Powiem Wam, że tą Gienię miałem od L1. Potem z braku miejsca ją sprzedałem. No ale tęskniłem za nią, no i kolega mi ją odsprzedał po roku czasu. Także zobaczymy. Czekajcie, bo się w kadrze nie mieści. Ona coś pijana. Za mały pojemnik był chyba przewożony. No. Także moja Gienia też ma na imię Samba, jak Wojtka. Pajączek. No i co? No mam nadzieję, że wszystko będzie z nią dobrze. Zamykamy. I tyle. Cześć! Witam Was w moim kolejnym filmiku. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj odpowiem Wam na jedno pytanie zadane od DJ-a Arachno i postaram Wam się wytłumaczyć, dlaczego pająki z mojej hodowli mają apetyt, zawsze jedzą. Także mam nadzieję, że coś Wam się przyda z tego filmu. Na początku jeszcze chciałbym Was serdecznie zaprosić na Zoegzotykę, która odbędzie się w Warszawie 5 czerwca. Musicie tam być. Fajna imprezka. Kto z Was jeszcze nie był, musi tam być. Także zapraszam i jedziemy z intro. No dobrze, kochani, może na początek za czym pokażę Wam, jak to jest z tym jedzeniem u pająków. Odpowiem na pytanie DJ-a Arachno. Zadał mi pytanie pod jednym z filmów w temacie, chciał poznać moje zdanie na temat problemów z muszkami, z roztoczami, z nicieniami. Więc tak, nicienie, temat dla mnie jest w ogóle nieznany, nigdy nie miałem, może dlatego, że zawsze kiedy nowe pająki wlatują na moją hodowlę, są w oddzielnym pomieszczeniu, najlepiej tak koło miesiąca trzeba je obserwować, najlepiej codziennie, czy jedzą, czy wszystko z nimi jest w porządku, jak się zachowują, a superosko by byłoby, jakby mogły w innym pomieszczeniu być do kolejnej wylinki, takiego świeżego pajączka z nowym domkiem, z nowym terrarium czy pojemnikiem. Wtedy już możemy wstawić na hodowlę. Nigdy jeszcze nie miałem, nawet nic nie mam żadnej informacji, żadnego doświadczenia w tym temacie. Roztocza miałem na hodowli, jak zaczynałem, po prostu trzymałem karmówkę na tym samym regale co pająki. Były to turki, z turków przeszły mi roztocza, to był taki początek, ponieważ ja zawsze codziennie zaglądałem do pająków. Przeszły mi na pierwsze dwa pojemniki. No i co? Pająk, pamiętam, chyba taki samczyk mały, albicep padł. Oczywiście panika. No i tutaj są dwie szkoły. Przyszedł do mnie kolega, bardzo doświadczony wtedy, stwierdził, że albo myjemy wszystkie pojemniki, dezynfekcja, wszystkie pająki na ściereczki, na jakieś ręczniki do oddzielnych pojemników. Ja stwierdziłem, że już wtedy miałem bardzo dużo pająków. Stwierdziłem, że to jest bez sensu.
po czym powiedział, że jest jeszcze jeden sposób, roztocza agresywne. Także jest to fajny pomysł. Kupujemy roztocza agresywne w takich woreczkach strunowych. One są z torfem. Ten torf mieszamy, bierzemy przykładowo tam więcej tego torfu świeżego, zasypujemy ten torf z roztoczami agresywnymi do tego pojemnika, wymieszamy wszystko i wsypujemy jedną łyżeczkę tej zawartości, wsypujemy do terrarium, do każdego terrarium, gdzie są pająki. Roztocza agresywne nie robią żadnej krzywdy, nie robią pająkom. Rosną, rozmnażają się i żywią się, powiedzmy, tymi roztoczami nieagresywnymi. Także jeżeli już wszystkie zjedzą, te roztocza nieagresywne, nie mają pokarmu i zdychają. Jest to fajny patent, bezproblemowy, wystarczy kupić. Ja za to płaciłem, za jedną paczkę płaciłem 70 zł, kupiłem 2 paczki na całą hodowlę. Kupowałem to z Krakowa pan, zadzwoniłem do niego, bodajże to się nazywał sklep Bazyliszek w Krakowie. Także on mi to z Holandii sprowadził. Fajna sprawa, także polecam, żeby tak nie było, że tam trzeba wszystko myć i tak dalej. Tylko to wpuszczacie, zjedzą te roztocza, te nieagresywne, czyli te złe roztocza i sprawa załatwiona. To trwa tam, wiadomo, to nie jest tam 5 minut, to trwa długo, ale uwierzcie mi, że trzymanie karmówki, zawsze karmówki trzymanie razem z pająkami jest to słaby pomysł i trzeba zawsze dmuchać na zimne. Ja tak robię i od tamtej pory staram się jak najdalej trzymać karmówkę od pająków, a najlepiej jakby to było w innym pomieszczeniu, to już w ogóle byłoby super. Także ja mam podręczne takie pojemniki z robaczkami przy sobie, resztę trzymam w innym pomieszczeniu, także staram się, aby zachować tą higienę jak największą. Pamiętajcie również o tym, ja to zaraz to wszystko wytłumaczę, jak będziemy tam w dalszej części filmu, konkretniej, dokładniej. Pamiętajcie, że jeżeli dajecie robaczka do pojemnika z pająkiem, jest to też bardzo ważna rzecz. Jeżeli on go nie zje, nie wyciągajcie tego robaka i wrzucajcie do pojemnika ze wszystkimi robakami, do tego stada, ponieważ nikt nie wie, co tam jest w tym terrarium, z tym pająkiem. No niestety toaleta, najlepiej toaleta, takiego robaczka spuścić. Możecie powiedzieć, no ale szkoda robaka, bo kupiłem, zapłaciłem, no ale weźcie pod uwagę, że macie hodowlę tam jakąś kilkunastu czy kilkudziesięciu pająków, która jest więcej warta od tego jednego robaczka. Także naprawdę uwierzcie mi, że opłaca się wyrzucić do śmieci, wyrzucić do toalety takiego robaczka, niż go wrzucać z powrotem do pojemnika czy do terrarium z innymi robakami. Ostatnia sprawa, muszki. Z muszkami jest taki problem, że dokładnie, no ja nie jestem jakimś tam profesorem, nie znam się dokładnie na tym, ale miałem takie szczęście, że moja znajoma zna perfekt hiszpański i tłumaczyła mi filmy znanych hodowców z Meksyku, którzy mieli te filmy na YouTubie, już ich nie ma, nie wiem dlaczego, usunęli te filmy, ale tłumaczyła mi te filmy i uwierzcie mi, że byłem strasznie dumny z siebie, że to, co usłyszałem na tych filmach, te tłumaczenia, te filmy były gdzieś sprzed 5-6 lat, tak jak kazano robić z pająkami, ja tak robiłem już wcześniej ze swoimi pająkami, także moje doświadczenia są takie same jak tych hodowców. Muszki. Co muszki nasze tutaj mają, czy krzywdę robią naszym pająkom, do końca tego nie wiem. Czy roznoszą jakieś choróbstwa, u mnie na razie nic takiego nie doszło.
Staram się też z muszkami walczyć. Ewentualnie tylko one są, jak to się mówi, upierdliwe i wyczesują się pająki, jak te muszki tam latają koło nich. Z tego, co dowiedziałem się na filmach, a czego nie wiedziałem, na tych meksykańskich, że muszki, które występują w Meksyku i które są uznawane u nas jako te owocówki czy coś podobnego, one działają na pająki w Meksyku jak szkodniki, jak u nas kleszcze. Wchodzą pomiędzy włoski parzące, wbijają się w ciało tych pająków, które też mogą doprowadzić do śmierci tegoż pająka. Także rozmawiałem z Wojtkiem z kanału Veromonus i stwierdził, że jednak te muszki są inne u nas niż u nich, także mam nadzieję, że to jest niemożliwe, żeby te nasze muszki jakąś tam krzywdę robiły. Czy roznoszą jakieś tam zarazki, bakterie, niecienie czy tak dalej, nie mam pojęcia. Ja jak to się mówi, przez całą swoją karierę związaną z pająkami nie zauważyłem czegoś takiego, żeby coś takiego się tam u mnie się przytrafiło. Więcej filmików na moim kanale, tak tutaj prosi o to DJ Arachno. No niestety, to jest na razie moje hobby, mam jeszcze inne zajęcia, mam też inne zainteresowania, ale obiecuję Wam, że teraz idą wakacje, jeszcze jedna giełda została w Warszawie, Zoegzotyka. Także robię sobie wakacje i obiecuję, że od września będzie więcej tych filmów. Dziękuję Wam za wszystkie suby, za polubienia, za komentarze. Jest to dla mnie wielka moc, że dzięki 6 filmów już mamy 1000 subów na kanale. Postaram się jak najwięcej Wam informacji udzielać, porad. Mam nadzieję, że jesteście z tego zadowoleni, bo o takich rzeczach, które ja mówię, no dla mnie są oczywiste, dlatego niekiedy nie wiem, o czym zrobić film, ale jeżeli wpadnie mi coś takiego do głowy, to zaraz robię i mam nadzieję, że to jest fajny film w temacie właśnie roztoczy, żeby nie robić tam, wyciągać wszystkiego, po prostu poszukać sobie gdzieś, kupić sobie te roztocza agresywne, one tak się nazywają, agresywne, ale nic nie mają wspólnego, one są właśnie pokojowo nastawione do pająków, także uważam, że to jest najlepszy sposób kupić takie roztocza, wsypać i jakieś tam, no nie wiem, już nie pamiętam, bo to było dawno temu, ale prawdopodobnie około pół roku one żyły, potem w ogóle znikły, po prostu ich było dużo, one się rozmnażały, ja je widziałem na szybach, potem zaczęły znikać i znikły. Pamiętajcie, że jeżeli te roztocza wrzucicie, nie możecie zmieniać torfu, nie możecie tam zmieniać niczego, wszystko musi zostać tak jak jest, także przed wrzucaniem roztoczy agresywnych weźcie sobie wszystko, zróbcie tak jak trzeba, wsypcie i zobaczycie, że naprawdę fajny patent jest. No dobra, to tyle by było. Teraz Wam pokażę moją karmówkę, jak się nią zajmuję, bo to jest też bardzo ważny temat. Powinniście sobie na karmówkę znaleźć też czas, jako jednego pająka w sensie. Także to nie jest tak, że dajecie byle co do jedzenia, byle kiedy zaglądacie i dajecie taki pokarm pająkom. Także zmieniamy kadr i teraz Wam pokażę, jak to wszystko u mnie się odbywa. No okej, moi drodzy, pokażę Wam, jak to wszystko się u mnie odbywa. Mam tutaj dubię argentyńską. Ja uważam, że to najlepsze jedzenie jest dla pająków, choć jest najtrudniejsze, ponieważ no, jak nie zje pająk, robaczek się zakopuje
No i jest kłopot. No ale ja już mam to tak wszystko, jak to się mówi, obcykane, że generalnie u mnie się nie zakopują, są zjadane zaraz. Sprzątam im raz w tygodniu i to czy mają czysto, czy nie mają czysto, to jest nawiązanie do tych wszystkich roztoczy, nicieni, muszek. U mnie nie ma to, żeby nie miały robaki posprzątane. To jest ważniejsze dla mnie niż pająki, ponieważ jak pająki nie dostaną jeść, to się nic nie stanie, a robaczki muszą dostawać jeść. Także raz w tygodniu pamiętajcie, że jest to bardzo ważne. Oczywiście możecie robić po swojemu, możecie tego nie robić wcale, ale taka wskazówka, że jest to potrzebne. Wsypiemy im teraz trochę paszy. Jest to taka specjalna pasza, którą robią w młynie specjalnie na zamówienie. Staram się, aby zawsze miały tą paszę, daję im troszeczkę więcej. Lepiej, żeby zostało, niż miało zabraknąć. Także wsypujemy im troszeczkę tej paszy. Troszeczkę tutaj. No i teraz ja im nie daję w ogóle wody, żadnych pojemników, żeby się nie topiły, żeby nie miały, tam nic nie gniło. Daję im same owoce, staram się, żeby owoce dostawały świeże, jak już są takie kapcie, jak to się mówi, to już wymieniam, aby cały czas pożywienie miały i wodę w postaci owoców i warzyw. Daję im pomarańczka. Dostają raz w tygodniu pomarańcza. Codziennie mają świeże jabłka. Tutaj dostaną marchewkę. Oczywiście wszystko najpierw przed podaniem sam próbuję, czy są dobre, czy są świeże warzywa, owoce. Damy im jeszcze arbuzika. Może jeszcze pomarańcza, bo tu dużo wody jest w tych pomarańczach. O. Więc tak. Tutaj widzicie, że tutaj jedzą sobie suche, potem jak już się napchają, idą do góry i będą sobie piły. Czekajcie, ja muszę spróbować arbuza, bo mnie już język ucieka. Dobry. Słodki. To żeby Was nie zanudzać, może jeszcze coś opowiem na temat robaczków. Mam nadzieję, że jak skończę mówić, one to wszystko zjedzą. W temacie jeszcze zdrowych pająków, zdrowych robaczków chciałbym powiedzieć, że powinniście, aby nie dostać jakiegoś pająka z nicieniami czy z roztoczami, powinniście brać pająki od znanych hodowców z dużych sklepów, ponieważ oni nie mogą sobie na to pozwolić, żeby jakakolwiek zaraza czy jakiekolwiek robactwo weszło czy się wdało na ich hodowlę. Także uważam, że macie takich dużo sklepów teraz na internecie, że lepiej brać od tych sklepów niż od prywatnych osób. Ostatnio, jak wiecie, zacząłem skupować troszeczkę gramostoli, różnych samczyków, samic. I co się okazało?
bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, no pojawiły się osoby, które handlują, sprzedają, handlują nie swoimi pająkami. Nie wiem o co chodzi, piszesz do gościa, on zaraz chwila sprawdzę, mówi, że kolega już nie ma. Jest to dla mnie bardzo podejrzane, ponieważ uważam, że każdy z hodowców, czy każdy teraz ma internet i to jest coś podejrzanego, że ktoś inny sprzedaje Twoje pająki. Na temat polecam, nie polecam. Też musicie uważać na osoby, które polecają osobę bez zdjęcia profilowego i polecają osobę, która też zdjęcia profilowego nie ma. Dla mnie to jest jakaś tam wajcha. No ja rozumiem tam prywatność i tak dalej, ale też uważajcie na takie osoby. Jeżeli osoba bez zdjęcia pisze, że poleca takiego drugiego hodowcę, ten hodowca nie ma zdjęcia, dla mnie to jest bardzo podejrzane. Następna sprawa, ogłoszenia w temacie słuchajcie, muszę sprzedać hodowlę ze względu na to, że nie mam czasu na zajmowanie się tą hodowlą. Jeżeli ktoś tak pisze, to nie jest tak, że od jutra nie ma czasu zajmować się tą hodowlą. Ja uważam i tak podejrzewam, że on od dłuższego czasu już się nie zajmuje tą hodowlą. Także też uważajcie. Oczywiście cały czas mówimy w temacie nicieni, roztoczy i tak dalej. Żeby uważać na takie rzeczy, żeby to wszystko miało ręce i nogi i żebyście żadnego syfu do domu nie przynieśli. Co tam jeszcze? Widzicie co się dzieje? Na pewno na internecie widzieliście film ze sklepu Spiders Online. Ja uważam, że jest tam pełna higiena, dezynfekcja i podejrzewam, że osoby, które na tą hodowlę wchodzą, to zdejmują buty chyba razem ze skarpetkami. Także od takich sklepów powinniście brać jak najmniej od osób, które nawet nie mają zdjęcia profilowego i nie są jakimiś takimi hodowcami dużymi, abyście, jak mówię, niczego do domu złego nie przynieśli. Za każdym razem, jak przynoszę nową karmówkę do domu, staram się ją obejrzeć. Oczywiście jest oddzielona, nie daję od razu pająkom. Obserwuję, jak ona się zachowuje, czy coś ma na sobie. No i co? No i jak widzieliście na moim filmie, co ostatnio wrzuciłem, robaczki u mnie też dostają kąpiel przed wejściem na hodowlę. Stwierdziłem, że to jest najlepszy sposób, aby pozbyć się muszek w jakimś procencie. Według mnie daje to efekt i jest coraz mniej tych muszek, a robaczkom nic się nie stanie, one i przeżyją w wodzie, przeżyją i tam pod ziemią, także krzywdy im nie robię, a fajny patent, fajny sposób, żeby pozbyć się muszek. No i teraz widzicie, jaki apetyt mają moje robaczki. Także uważam, że jakiego macie jakościowo robaka, takie macie pająki. Moje pająki uwielbiają jeść. Dlaczego? Według mnie dlatego, że robaczki, które dostają
jak widzicie, dostają wszystko co najlepsze. Ja nie oszczędzam, bo jak to ludzie mówią, jaki robak, taki pająk, że jest jak jest. I po takim słodkim jabłkowo, arbuzowo, pomarańczowo, marchewkowym deserze z pewnością ja uważam, że robaczki lepiej smakują tym pajączkom. Jeszcze jedną mogę polecić hodowlę. Wiem to od pracowników, a nie od właściciela. Wiadomo, nikt tam nie chwali się, nie mówi co robi na hodowli, ale wiem na 100%, że Spiders Factory też ma bardzo czysto, higienicznie na hodowli. Raz w tygodniu jest cała hodowla dezynfekowana. Także jakbyście chcieli, to też polecam tą hodowlę. Ja nie robię żadnej reklamy, nikt mi za to nie płaci, tylko mówię to, co słyszałem, co się dowiedziałem, co mi powiedziano. No to co? Chyba czegoś nowego się tam dowiedzieliście. Jeżeli nie, starałem się, przepraszam. Widzimy się na Zoegzotyce w Warszawie już niedługo, 5 czerwca. Pamiętajcie, musicie być. To jest ostatnia giełda przed wakacjami. Idzie jesień. Wiecie co może być? Korona, teraz jakaś małpia ospa. Nie wiadomo czy giełdy będą. Także przed wakacjami ostatnia szansa wpaść na fajną giełdę. Zapraszam Was serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!